Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia i będziemy sobie dzisiaj razem tworzyć ten oto makijaż Winter Cozy Makeup. Jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, jak wykonałam ten makijaż krok po kroku, jakich kosmetyków użyłam, zapraszam serdecznie do oglądania. No więc zacznijmy sobie od oka i jak możecie zobaczyć, jedno oko mam już zrobione poglądowe, bo oczywiście nagrał mi się materiał, ale bez dźwięku. Także do tego dążymy i robimy teraz sobie drugą stronę wspólnie. Także pierwsze co zrobimy, nałożymy sobie korektor na powiekę i będzie to ten oto gagatek Catrice Camouflage w odcieniu 001. Nałożę sobie go tak średnio, nie powiedziałabym, że mega dużo, ale też nie jakoś uber mało, o może w ten sposób. Tak sobie go nałożymy i rozprowadzę sobie go gąbeczką, żeby było szybciej. Mam nadzieję, że nie zniszczę sobie brwi, bo brwi mamy też już zrobione i powiem Wam, że o dziwo te brwi dzisiaj mega mi siedzą. Fajnie mi się dzisiaj te brwi zrobiło i wydaje mi się, że już powoli dochodzę do perfekcji z nimi. Kolejny krok będzie to przypudrowanie powieki i użyję sobie do tego mojego steranego już powoli pudru do twarzy z Kiko Milano. Dajcie mi znaleźć tylko pędzelek. Mam pędzelek duży, puchaty. Pudrujemy sobie całą powiekę aż do brwi. Jeżeli chodzi o cienie, będziemy sobie używać tej paletki ze Slika. Tutaj macie wszystkie informacje o niej i oczywiście całą listę kosmetyków znajdziecie również w opisie standardowo, jak po każdym filmie. I jeżeli chodzi o kreskę taką rozdymioną, ja sobie użyję najpierw tego ciemnego cienia, najciemniejszego z paletki, a dopiero później będę rozcierała tym delikatnie jaśniejszym. Także lecimy sobie, wziąłam sobie taki delikatnie skośny pędzelek i lecimy sobie dosyć niedbale, nie musi to być jakoś super idealnie, bo i tak będziemy to tak rozcierać, rozdymiać, także szybki, przyjemny makijaż. Jakoś w sumie fajnie mi się zawsze tą stronę robi, ta druga strona jakoś tak nie do końca zawsze mi wyjdzie, a ta prawie za każdym razem idealnie mi siedzi. Dobrze mieć długie paznokcie, ten pazurem to się zawsze to jakoś wykeruje. Biorę sobie ten jaśniejszy, o którym wcześniej Wam mówiłam, może tak, żebyście widzieli, i będę sobie to wszystko teraz rozcierać. Nie chciałabym wchodzić bardzo na całą powiekę, więc delikatnie bardzo uważam. Tutaj do dołu może to polecieć, bo ja i tak to potem wyczyszczę. Dobra? I będę sobie dokładała tego ciemnego, póki nie będzie mi się to wszystko tak idealnie podobać, idealnie siedzieć. No, powiem Wam, to było szybkie, bo mi to już się podoba. Wezmę sobie tylko moją super chusteczkę. Czy mi się to podoba? Tu jest za krótko. No i tak to jest, no i sobie tak dubiemy, poprawiamy, doklepujemy, tu przedłużamy, tam skracamy. Podoba nam się? Mi się podoba. Mi się podoba i powiem Wam, że super szybko mi to poszło, ale to oko też mi bardzo szybko poszło, tylko nie spodziewałam się, że tak szybko zrobię bardzo podobne obie strony, co się bardzo rzadko zdarza. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, użyję sobie tego brązowego tuszu do rzęs z Rimmela. Trochę sobie go oczyszczę, bo tutaj się zawsze bardzo dużo produktu zbiera na tą szczoteczkę. I maluję tylko górne rzęsy. I jak rzęsy wyglądają już całkiem elegancko, możemy przejść do twarzy. Jeżeli chodzi o twarz, użyję sobie tego podkładu z Catrice, jak w ostatnim filmie. W ostatnim filmie użyłam go dosłownie pierwszy raz w życiu. I lecimy z tym, chcę go jak najlepiej przetestować i tym razem nałożymy sobie go bezpośrednio z pipety. Zobaczę, co mi bardziej wygodnie, tak Wam powiem szczerze. On jest w ogóle dosyć gęsty, jak na fakt, że ja wcześniej miałam bardzo rzadkie te podkłady. Że biorę sobie gąbeczkę, biorę sobie lustereczko i będziemy klepać. Chciałabym Wam powiedzieć, że w ostatnim filmie tak Wam bardzo zachwalałam ten podkład i mówiłam, że bardzo ładnie pachnie. I ja sobie zdałam sprawę z tego, że ja już wiem, dlaczego on mi tak bardzo ładnie pachnie i czym on faktycznie pachnie.
a pachnie on dokładnie tymi nawilżonymi chusteczkami dla dzieci, dla niemowląt. Więc jeżeli ktoś nie lubi tego zapachu, no to nie polecam. Jeżeli ktoś lubi, no to oczywiście spoko podkład. Jak na razie, no doszłam do wniosku, że nie będę go dawała więcej. Rozklepię to, co mam już na twarzy, bo jest on taki dosyć ciężkawy. Bardzo ładnie wygląda, ale no to muszę mu przyznać, że nie należy do super najlżejszych. Dobra. I teraz, co ja bym chciała? To ja bym chciała nałożyć sobie korektor. I widziałam ostatnimi czasy, że dziewczyny zostawiają korektor na trochę, żeby on się pozbył, że tak powiem, trochę tej wody z siebie i ponoć ma wtedy lepsze krycie, więc ja sobie spróbuję tak zrobić, a w międzyczasie zrobię sobie konturowanie buźki. Użyję do tego tej paletki ze Slika do konturowania w tym ciemniejszym kolorze i użyję sobie tych dwóch zmieszanych odcieni. Spoko, nie tracimy czasu przynajmniej, a w razie czego jeszcze tym korektorem będę mogła coś naprawić. Tak jak się wzbraniałam przed tym korzystaniem z pędzelka do konturowania, a powiem Wam, że całkiem fajnie mi się to zaczyna sprawdzać. Co prawda, jak się rano śpieszę do pracy, to już doszło do tego, że ja się przestałam malować do pracy, ale raczej bym wybrała ten płynny z Essence czy z Catrice, skąd on był? Z Catrice, bo o wiele szybciej się nim pracuje. Natomiast te w kremie są naprawdę świetne, tak samo i wyglądają naturalnie. No tylko wiadomo, że troszeczkę więcej czasu i miłości trzeba im poświęcić. Dobra, konturowanie mam zrobione. Lecę teraz z tym korektorem i zobaczmy, czy faktycznie będzie jakieś lepsze krycie. Co prawda mi się wydaje, że on trochę ładniej po prostu wygląda, ale czy krycie ma lepsze? Nie, może to jest tylko na niektóre produkty przeznaczony ten trik. No, natomiast wygląda on znośnie. Całkiem ładnie bym rzekła. Dobra, sprawdźmy jeszcze, czy na pewno tutaj ten makijaż oka się gdzieś tam nie zepsuł. No i zostaje nam się jeszcze tylko przypudrować. Ja sobie użyję tego samego pudru z Kiko Milano, którego używałam do przypudrowania powieki. A na boki policzków raczej korzystać z pudru nie będę. Takie mam, widzi się dzisiaj. Staram się ograniczyć puder, jak możecie zobaczyć. Czy mi to wychodzi? Nie wiem. No i tutaj w tej centralnej części mojego czoła no muszę użyć troszeczkę pudru chociaż, no bo nie oszukujmy się, to mi się tak wyświeca, że to nawet tragedia, nie ma co o tym gadać, dyskutować. I lecimy teraz z różem. Co prawda ja ten makijaż nagrywam po raz kolejny, ponieważ za pierwszym razem po prostu, no jakby Wam to powiedzieć, mikrofon nie współpracował ze mną, natomiast teraz już wiem, przy pierwszej próbie to był taki totalny test i ryzyk fizyk, natomiast Jezu, ta paleta i ten róż, Jezu Chryste. Ja go nałożę w takich samych ilościach jak za pierwszym razem i powiem Wam, niczego nie będę żałować, niczego. Ten róż jest tak fajny, on mi tak daje vibe właśnie zimy, takiego, nie wiem, tak zmarznięte te policzki, one są takie dla mnie bardzo urocze i przytulne. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak bardzo jestem świrnięta w takim razie, że mi się to podoba, natomiast no ja uwielbiam róż nakładać w dużej ilości na zimę, no bo jednak siłą rzeczy jak naturalnie zmarzniesz, to te policzki są takie czerwone, ale jak nałożysz róż, to tak się wszystko ładnie ze sobą wkomponuje i będzie wyglądało, że tak ma być. Nie wiem, to jest dla mnie bardzo przytulny element makijażu na zimę, więc nic z tym nie zrobię. No i tak jak mówiłam, nakładam tego różu w ilościach hurtowych i na policzki, i na nos. Nic mnie tutaj nie powstrzyma. Bardzo dużo różu. Bardzo. Jeszcze raz polecam. Jezu, jeszcze nie używałam nic innego z tej palety, bo
to moja siostra kupiła sobie paletę i mówi, ale fajnie, fajnie, fajnie. I potem nie użyła jej ani razu, bo stwierdziła, że jest za ciepła dla niej, no i że korzystać z niej nie będzie, więc przewędrowała do mnie. No i tak u mnie też przeleżała dosyć długo czasu. Dzisiaj stwierdziłam, że to jest ten moment, więc ją, że tak powiem, wypróbowałam. Dobra, no i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ten makijaż, będą to usta. I tutaj Was może zaskoczę, bo bardzo dawno tego nie było, ale nie użyjemy sobie ani błyszczyku, ani pomadki. Ani matowej, ani błyszczącej. Będziemy sobie używać dzisiaj balsamu do ust. Dlaczego? Bo w zimę, no przepraszam Was bardzo, ja kocham pomadki, ale ja nie mogę z nich korzystać na co dzień. Ja potrzebuję co jakiś czas nosić sobie typowy balsam. I ten balsam jest fenomenalny. Ja już Wam wrzucałam polecajkę na Instagrama, gdzie był właśnie gwiazdą programu. On mi ratuje skórę za każdym razem, więc jedyne co w tym momencie zrobię, tylko i wyłącznie, to wyczyszczę usta z ewentualnego podkładu, bo co prawda uważałam, żeby go tam nie było, no ale wiadomo, gąbeczką się gdzieś zawsze przejedzie. No i w ten oto sposób prezentuje się już skończony makijaż. Dajcie koniecznie znać, czy taka wersja zimowego makijażu jest w Waszym guście, czy raczej preferujecie coś ciemniejszego, mocniejszego na tą zimną porę roku. Oczywiście zapraszam Was też do mojego Instagrama i TikToka, które będą tutaj latać obok mnie. I oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten makijaż, dotrwaliście do końca, zapraszam serdecznie do lajkowania i subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych filmów na tym kanale. Ja Wam już bardzo dziękuję za oglądanie. Do kolejnego. Pa, pa. Pa, pa. Fajnie. Jeszcze się w języku gryzą.